Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek serii Hofbergman. Tutaj gramy na wersji 1.2 tej mapy, która ogólnodostępną powinna być jeszcze w tym tygodniu, jeżeli się nie mylę, od 12 września. Jak widzicie, nowy ciągnik na gospodarstwie, którego za bardzo nie planowałem, a zwłaszcza w takiej konfiguracji, bo umówmy się, to nie jest jakiś mocarz, jest to MB Truck, oczywiście z dodatku Mercedes Pack. W wersji tutaj to jest seria 440, czyli ta najsłabsza. Tutaj w wersji 85-konnej. To i tak nie jest dużo, tak naprawdę. Ten ciągnik docelowo nie będzie tu raczej na polach pracował. Chociaż daje radę z tym rozsiewaczem do wapna, ale no umówmy się, jest troszeczkę walki z tym sprzętem. Natomiast ja go kupiłem tutaj z dwóch, a nawet trzech powodów. Po pierwsze, on jest bardzo, bardzo tani. 40 chyba 2000. Z racji tego, że tu jest ta wersja 85-konna, ma bardzo fajną opcję leśną i to jest jego docelowe miejsce, gdzie on będzie pracował. A teraz w okresie takim letnim, kiedy, no czyli nie letnim, no bo dopiero zaczynam tutaj marzec, no to będzie pracował na gospodarstwie, będzie raczej takim sprzętem oborowym, bo w tym momencie robi to Zetor, a Zetor generalnie powinien siedzieć na polach i ryć ciężko, bo do tego został stworzony, no i ma odpowiednią moc. Natomiast ten ciągniczek jest też taki krótki, fajnie się nim jeździ też. Minusem jest na pewno to, że ma skrzynię ręczną, tak więc pracownik właśnie w takich pracach polowych ma troszeczkę pod górkę, nie? Tak więc no to trzeba wziąć pod uwagę. Ale to jest klasyczny ciągnik, to więc nie może być inaczej, nie? Dobra, wsiadamy sobie, bo jednak tutaj muszę skończyć. Już większość tutaj zrobiłem i tutaj jeszcze tylko zostało mi troszeczkę rozsypać tego nawozu dookoła, tak naprawdę. Znaczy nawozu, tego wapna, tak naprawdę dużo wapna tutaj nie potrzebujemy. To jest w ogóle nowe pole, w związku z tym, dlatego tutaj wapnuję. Ale to pole, które kupiłem, one tutaj za bardzo tak naprawdę tego wapnowania nie wymagało, z racji tego, że no w sumie było całkiem fajnie tutaj, jeżeli chodzi z tym wapnem. Natomiast zasada jest taka, że jak kupuję nowe pole, a jest to nowe pole, już nie pamiętam, ile tutaj zapłaciłem za te pole, ale nie było jakieś 200, około 250 tysięcy. I w związku z tym mam taką zawsze zasadę, że pierwszą rzeczą, którą tutaj robię, jeżeli jest taka możliwość, to co? Robimy wapnowanie, żeby po prostu przygotować te pole do takich standardów, jakie powinny być. I tutaj też wapnujemy, ale szczerze mówiąc nie było tutaj potrzeby jakiegoś dużego wapnowania, tak więc tego wapnowania też nawet dużo tutaj nie poszło. I to jest na pewno jedno pole, które tutaj jest jeszcze możliwość zasiania. I tu najprawdopodobniej będzie... Zastanawiam się. Też zobaczcie, jak fajnie jest. Ono jest dosyć takie płaskie tutaj, tak więc będzie fajnie tutaj można popracować. Dosyć duże jest i co istotne, ma fajne przeliczniki, bo to jest dobra gleba. Ja w związku z tym nie będę mocno w plecy. Większość tutaj pól na tej mapie troszeczkę słabe ma gleby. I jak kupujemy i gramy na rolnictwie precyzyjnym, to jesteśmy tak od razu na starcie 20% plonów w plecy, nie? Tutaj w przypadku tego pola nie jest aż tak źle. Tak więc dlatego zdecydowałem się te pole zakupić, bo tak jak powiedziałem, nie będę tutaj mocno tracił plonów. Z racji tego, że mam całkiem fajne gleby, to nie będzie tutaj jakiś... Chyba tylko 4% będę chyba tracił te plony, tak więc to nie jest jakaś wielka rzecz. Jeżeli będę dodawał tutaj MB Traki, bo w sumie też myślałem, żeby wrzucić modyfikację tutaj z MB Traka, tylko że no w sumie tamta modyfikacja jest świetna, bo zrobiłem sobie takie porównanie, ta modyfikacja, która jest na Modhubie, czyli ta wersja, no ile tam, do 110 koni, to ma opryskiwacz, tylko że w sumie mi nie jest potrzebna taka maszyna, bo ja mam przecież Fenda z opryskiwaczem i tak dalej, tak więc no nie chciałbym, żeby tutaj dublować tego typu maszyn. Jeżeli nie ma opcji takiej właśnie leśnej, no to zdecydowałem się wziąć ciągnik z dodatku, nie z modyfikacji, chociaż ta modyfikacja jest naprawdę super. Moim zdaniem jest naprawdę super i polecam. Tak samo... No w sumie tą modyfikację, bo tamte inne to zawsze mają jakieś problemy, natomiast ta, która jest... Jeżeli nie macie MB Traka w dodatku, to na pewno tamta modyfikacja wam się spodoba, nie? Bo jest naprawdę spoko.
Tyle tylko, że nie ma tej wersji leśnej, którą tutaj będę chciał raczej wykorzystać. Dobra, cofnijmy ten rozsiewacz. Najprawdopodobniej dzisiaj jeszcze go będę używał na innym polu, bo tam będziemy za chwilę orać. Chociaż tam obornik należałoby rozrzucić najpierw. Fajny jest ten rozsiewacz. Dobra, jedziemy sobie na gospodarstwo. No i to taki ciągniczek oborowy będzie. Fajne są te dźwięki, chociaż szczerze mówiąc ma chyba za krótką pętlę, dlatego jak może w kabinie jak się jeździ to jeszcze nie jest jakiś, nie słychać tego, ale na zewnątrz jak się dłużej pojeździ to chociaż nie. Chyba że na wysokich obrotach ma takie wrażenie, że za krótką pętlę Giant zrobił i te dźwięki się tak zapętlają, taką mają, ta pętla ma, nie wiem, kadencję taką krótką, w tym sensie, że się zbyt często powtarza i masz takie wrażenie, że jest taka nienaturalna. Pod tym względem to tak. To mi się niekoniecznie, chociaż nie wiem, może coś mi się znowu przywidziało, bo teraz całkiem fajne te dźwięki są. Dobra, ale może dlatego, że nie ciśniemy tutaj na maksa, nie? Jak ma już te maksymalne takie obroty. Dobra, tutaj jeszcze tak, wodę. To będzie już taki sprzęcik oborowy właśnie do targania wody, bo Zetor teraz pójdzie do roboty, będzie robił kontrakty i tak dalej. Potrzebuję taki ciągniczek też. Mam tutaj, co prawda mam fenda, ale ten fend, on ma też czasami, tutaj na przykład mam taką możliwość, że mogę kosiarkę czołową podpiąć i pojechać sobie zielonkę ukosić, co nie, tak więc to jest ten duży plus. I tutaj przywieźć na przykład albo siano, albo trawę skosić na siano, więc to jest ten plus, jeżeli chodzi o ten ciągnik, nie? No i właśnie do takich rzeczy, żeby przeciągnąć zwierzęta na pastwisko i tak dalej, i tak dalej. To do tego na pewno będzie, na pewno się przyda, natomiast docelowo, tak jak powiedziałem, jeżeli będzie już zima, to zakładamy mu tą wersję leśną i będzie po prostu pracował w lesie, będzie miał wciągarkę. Zresztą się zastanawiam, co z tą ściągarką, którą mam. Bo ja mam osobną kupioną wciągarkę i być może trzeba będzie ją sprzedać. A być może nie, poczekamy. Dobra, ładujemy tutaj tą beczkę, bo jak widzicie, kozy potrzebują trochę wody. Sklep wybudowany. No i tutaj sprzedajemy te wszystkie produkty. Chociaż akurat teraz nie ma. No szkoda, dużym minusem jest tego typu sytuacja, że niestety tutaj się sprzedaje to wszystko zbyt szybko, nie? Znaczy od razu sprzedaje się. Lepiej było to zrobione jednak w wersji do Farming Simulator 22, kiedy tutaj po prostu te warzywa i produkty jakieś takie, które wytworzone były na gospodarstwie, one tutaj się wolniej sprzedawały, w związku z tym to tutaj po każdym zasejwowaniu, wejściu z powrotem do rozgrywki są puste. Komuna się przypomina, puste półki są, panie, i tyle. To nie jest zbyt fajna rzecz. Za chwilę do tego fenda wrócimy. Jeszcze tak, pobiegniemy sobie tutaj. Byłem tam u świniaków zobaczyć. No i zobaczcie, znowu jest tutaj mięsko. To trzeba też wywieźć. I to chyba też dzisiaj pojedziemy wywieźć. Dlatego jest ta przyczepka. Ale to pewnie właśnie będziemy już MB-Trackiem takie rzeczy robili, bo Zetorek zaraz pójdzie. No właśnie, zobaczcie, tu mamy to, ale wiecie, jak zapiszę i wchodzę na save, to po prostu już są puste półki. To jest mało fajne pod tym względem. No niestety tak to jest. Dobra, lecę z tą wodą, bo trzeba kozom zawieźć tą wodę. I lecimy z następną robotą. Z obornikiem. A, zobaczymy. Kilka rzeczy dzisiaj trzeba będzie ogarnąć, na pewno. Przesiadamy się na większy ciągnik, bo tam po prostu, jeżeli chodzi o tą pracę, którą teraz chcę zrobić, no to tym Mercedesem trochę słabo by to wyglądało. Nawet próbowałem podczepić ten rozrzutnik. W sumie tak, ale by się męczył. Tak jak powiedziałem, nie po to go kupowałem, żeby on tutaj umierał na polu. Mam odpowiedni duży ciągnik, tak więc to na pewno będzie lepiej zrobione. I lecimy z rozrzuceniem obornika. Tego obornika dosyć dużo po zimie już jest, tak więc fajnie, bo na jesień on był rozrzucony, ten obornik, z racji tego, że rozrzucałem na tym dużym polu tu po soi, no i tam oczywiście nie było za bardzo tego azotu, no i tak naprawdę dosyć dużą dawkę dawałem tam, bo tam najprawdopodobniej będzie posiany owies. A na tym polu, na którym dzisiaj tam wapnowałem, chyba kukurydza będzie musiała być posiana, ponieważ kukurydzę potrzebuję. Ponieważ, zobaczcie, kiszonki, no to już tyle zostało, trochę będzie mało. Tamte pole jest takie płaskie, fajne, tak więc najprawdopodobniej będzie kukurydza.
W związku z tym tam troszeczkę tego azotu też trzeba będzie dać. No i pod owies już jest dosyć dużo dane, dobra. I teraz tak, lecimy z obornikiem na tym polu. Tutaj być może będą ziemniaki, coś okopowego planuję. Zobaczymy, jakie będą maszyny do zbioru ziemniaków, może jakieś buraki. Coś w ten deseń chciałbym jeszcze sobie tutaj zainwestować, ale najprawdopodobniej ziemniaki będą. Dobra, pyk, wjeżdżamy sobie i od tej strony będziemy jeździli. Tutaj oczywiście na jesień nie było wałowane, tak więc ta trawa nie odrosła, więc na tyle, żeby tutaj myśleć o tym. Zresztą to było planowane, nie chciałem, żeby tutaj była... Aha, poczekajcie, bo właśnie, nie pracownika, ja chcę tutaj trochę się pobawić jednak, to odpalimy sobie GPS, tylko tak, dawkowanie, chyba polecimy sobie w automacie, jest chyba teraz aktywuj automatycznie, tak więc polecimy sobie w automacie, niech do gleby, ponieważ tutaj, no ja sobie tutaj nawoziłem jak chciałem, bo tutaj wiecie, jest łąka, tutaj czasami coś przejechałem, zresztą zobaczcie jak to jest, tutaj było nawożenie, tak więc, no ważne, żeby tutaj coś nawieść, bo tutaj za chwilę puszczę z Gruberem Zetorka i już zaczynamy prace te polowe. Dobra, lecimy sobie z tym oborniczkiem. Oczywiście ten obornik fajnie by było zrobić tutaj na kompoście, ale kompostownie, no to żeby kupić to troszeczkę, no to będzie kosztowało troszkę. No problem, zobaczcie, że tutaj za bardzo nie widać, gdzie czy ten obornik jest i tak dalej. To jest takie pierwsze nawożenie, tak więc niekoniecznie musi nawet to widzieć. Teraz mamy GPS-y tutaj, tak więc spoko. Ale no słabo to widać, nie? Ale całe szczęście, tak jak powiedziałem, teraz mamy tutaj już taką technologię, która tam... Możecie nawet po nocy tutaj jeździć, tak więc... Jak gdyby, to nie są już takie czasy, kiedy nie było takiego w miarę dobrego pracownika, gdzie, wiecie, istotne było, żeby widać różnicę, jak rozrzucacie rozrzutnikiem obornik, żeby widać było po prostu, czy jakieś są mijaki i tak dalej. Teraz po prostu mamy GPS-a i w sumie to nie interesuje mnie za bardzo, czy tam są jakieś mijaki, czy nie, no bo jak wjedziecie w ścieżki, to wiadomo, że będzie wszystko ok, tak więc co prawda, no nie widać i to jest słabe, nie widać tej różnicy. Pewnie gdybyśmy tutaj jechali sobie z kompostem, to by była inna sytuacja, ale na ten moment, tak jak powiedziałem, no, mamy teraz tutaj GPS-y i tak dalej, tak więc to już nie jest aż takie bardzo potrzebne, jak to było kiedyś w starszych farmingach, kiedy ten pracownik był, w ogóle nie mieliśmy GPS-ów w podstawce, no chyba, że używaliśmy jakichś modyfikacji, nie, to tam też sobie mogliśmy pomóc, ale dzięki temu, że teraz w podstawce jest ten GPS całkiem fajny, to nie trzeba wrzucać jakichś dodatkowych modyfikacji, które na przykład na tej mapie nie byłyby zbyt fajne. Nie wiem, czy widzicie, ja nawet nie używam Enhanced Vehicle System, którego czasami używam, bardzo często używam, a zapomnijcie o Courseplayu. Ja już tutaj Courseplaya w ogóle nie używam, chociaż on teraz, z tego co pamiętam, z tego co widziałem, już jest nawet na ModHubie zaktualizowany, tak więc, no niby można by, ale ja tutaj nie mam jakiejś potrzeby. Być może w przyszłości, kiedy będę miał naprawdę duży areał, kiedy miałbym naprawdę dużo pól. Na ten moment nie mam dużo pól i w sumie nawet jestem zadowolony, że mogę sobie właśnie pojeździć po polach, bo często takich prac polowych nie robię, z racji tego, że tutaj dużo rzeczy się dzieje na gospodarstwie, zimową porą, nie wiem, byliśmy w lesie, miałem jakieś 2 konstrukcje do wybudowania i tak dalej, a teraz możemy sobie pojeździć po polu, tak więc nie będę zlecał takich prac też pracownikowi, nie? Jeżeli mam w podstawce w miarę dobry GPS, to naprawdę mi wystarczy. Dobra, i tego obornika mi tutaj chyba też wystarczy na te pole, bo tak jak powiedziałem, nie spodziewałem się, że będzie tutaj dużo potrzeba, a poza tym te pole też nie jest jakieś wybitnie duże. Zobaczcie też jak nawożę, bo tutaj bez żadnych czujników, coś takiego, więc, a jesteśmy na rolnictwie precyzyjnym, teoretycznie powinienem jakieś takie rzeczy stosować, ale słuchajcie, no to jest obornik, nie? To jest pierwsze takie nawożenie, tam poleci, no to poleci, to jest gicio, nie? Ale to nie wymagajmy, żeby to było jakieś idealne, rozłożone i tak dalej. Będziemy jeszcze nawozili tutaj mineralnie, nawet gnojowicę. Jeżeli już, to kupię bardziej taką fajną beczkę. Najprawdopodobniej to będzie też taki zakup, nie? Bo tej gnojowicy
No jest troszeczkę, nawet powiedziałbym, że jest bardzo dużo w tym momencie. Nawet się zastanawiam, czy by nie upłynnić ją w BGA. Nie wiem, ile kosztuje tutaj BGA. To też prawda. Bo to bym jeszcze na tym zarobił troszkę, a z drugiej strony bym też miał po ferment i mógłbym też z tą beczką sobie tutaj pojeździć. Bo to jest fajne i to już dokładniejsze nawożenie. To trzeba przyznać. No a bornikiem sobie tam sypiemy, bo jest fajnie, nie? I fajnie sobie pojeździć rozrzutnikiem po polu, ale to jest dokładne, no nie, no i w sumie tak to ma być, moim zdaniem. Więc ja się tutaj nie przejmuję, że jest taka mozaika, jak zobaczycie na tą minimapkę, no to dla niektórych to może być już powód do jakiegoś zawału czy coś. Nie, no mi to w ogóle nie przeszkadza. Takie rzeczy to się później wyrówna, nie? Co innego, gdyby rzeczywiście w farmingu była taka sytuacja, że od momentu posadzenia albo posiania, nie wiem, rośliny już pobierały azot i ważne by było, żeby było dosyć dużo azotu już na samym starcie, no ale to jest farming, tak więc wiecie. Tutaj możecie nawieść przed siewem, dzień przed zbiorami i efekt będzie ten sam, nie? Tak więc nawet na rolnictwie precyzyjnym to nie jest jakiś taki problem większy. Dobra, no jak widzicie, może nawet ten rozrzutnik się uda tutaj rozrzucić, a jeżeli nie, no to jak widzę takie chamskie paski, te czerwone, na tej minimapce, to sobie tam tak na oko wjadę w to i jeszcze sobie dorozrzucam, nie? To, że stosuję tutaj rolnictwo precyzyjne, to nie chodzi o to, że tutaj ma być wszystko precyzyjnie i tak dalej, i tak dalej. Wręcz przeciwnie. Grając na rolnictwie precyzyjnym często mam właśnie takie sytuacje jak tutaj, że no, wygląda to dosyć dziwnie, te pola. Ja tutaj chyba też nie przejechałem, może dlatego. No, ale chyba już nie starczy mi obornika. Dobra, wystarczyło mi. Znaczy nie wystarczyło mi, ale tutaj już chyba nie będę przyjeżdżał. Bo tak jak powiedziałem, to później będziemy jeszcze nawozili, więc nie jest to jakimś problemem. Tutaj za chwilę puszczę Zetorka z Gruberem, żeby to ładnie już przygotował. No i jeszcze pomyślimy, czy tu będą ziemniaki. Muszę sprawdzić, jakie są maszyny do zbioru ziemniaków, nie? Czy są jakieś kopaczki elewatorowe do 25, bo autentycznie nie ogarniam rzeczywistości. Fajnie by było, bo tu jest takimi rzeczami można by się na tym takim niewielkim kawałku pobawić. Więc tak, to jest już zrobione. Chociaż może jeszcze pojadę z obornikiem w inne miejsce. Więc na razie zostawimy ten rozrzutnik w sumie w tym oto miejscu. Okej, ale to jeszcze muszę zdecydować i popatrzeć sobie. Natomiast kolejną rzeczą, którą chcę tutaj zrobić i w sumie będzie mi tutaj potrzebna ta kubotka, to wywiozę te odpady z mięsa, znaczy od rzeźnika. Uwielbiam dźwięki, jakie tutaj generuje Zetorek, tak więc autentycznie lubię po prostu sobie siedzieć w nim, nawet nie jeździć, jak pracownik sobie jeździ i słuchać tą maszynę, uwielbiam po prostu. Tutaj oczywiście musiałem dokupić mu nowy sprzęt, ponieważ przez przypadek został usunięty z save'u. To jest niedopatrzenie moje, tak więc musiałem tutaj od nowa wyrzucić 10 000. No ale dobra, powiedzmy, że mnie stać na to, nie? Dobra. Niech tutaj Zetorek sobie jeździ, bo jednak my mamy inną rzecz do zrobienia. Tak jak powiedziałem, jeszcze lecimy do schroniska wywieźć no te takie odpady od rzeźnika, nie? Już tutaj załadowałem sobie, jeszcze zostało jedna i w sumie taka jedna skrzynka, nie? I w sumie nawet nie wiem, jak to tam będzie działało. Takie troszeczkę rozpoznanie walką. Z tego co wiem, to jeżeli tam chyba mięso dostarczymy, to za jakiś czas możemy jakiś obornik odebrać, czy coś takiego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Bo dzisiaj ten obornik woziliśmy. Zobaczymy. Dobra. Ciężko tutaj trochę było wjeżdżać do środka. I to jest między innymi też zmiana w stosunku do wcześniejszej wersji mapy, że teraz się generuje, o właśnie w takich dużych skrzynkach, o właśnie tutaj, no może nie do końca, bo to jest trochę przesunięte, właśnie takie odpady poubojowe, które, no możecie sobie trzymać tutaj, zobaczcie, odpady z rzeźni, no, ale mnie sponiewierało, bo za mocno wbiłem, o, czy wystraszyłem, chyba za mocno tą skrzynkę tam wbiłem i dlatego, tak więc, no, możecie to sobie trzymać generalnie, nie, chyba się tego nie da sprzedać, ale można do schroniska zwierząt zawieźć, nie? Bo to w sumie jest odpad. Nie wiem, czy to do biogazowni dałoby się, chyba raczej nie. Można by to spróbować.
czystego kompost? Nie, no bez przesady. Do wszystkim chcielibyśmy zarobić, okej? Dobra, a więc nie będziemy tutaj przesadzali. Po prostu wywieziemy to do schroniska i w sumie nie wiem, jak to będzie wyglądało, bo tak jak powiedziałem, jest to pierwsza rzecz, pierwszy raz, jak właśnie to będę robił, nie? No i od razu sobie polecimy naszym nowym nabytkiem. Wiecie co? Jak jeździłem z rozsiewaczem, ja tam... Ej, zamykajmy te drzwi. Jak jeździłem z rozsiewaczem do wapna, miałem takie wrażenie, że on jest trochę taki mułowaty, ten ciągnik, ale to chyba nie była jego wina. To chyba dlatego, że ta charakterystyka tego rozsiewacza jest taka, że on ma napęd brany z koła i po prostu ten napęd się opuszcza za pomocą klawisza i w związku z tym ja jeździłem cały czas włączony z tym napędem i ten ciągnik miał ciężko po prostu, chyba żeby jechać, bo jak tutaj zacząłem sobie jeździć po gospodarstwie, no tak normalnie się jeździ, nie? W tym sensie, że no nie jest jakiś taki mułowaty, to już zobaczcie, 4 dychy leci sobie, nie? To chyba było spowodowane tym autentycznie, że Anton jak zwykle coś odwalił, bo tamten rozsiewacz jest bardzo fajna. To jest fajna modyfikacja i po prostu tam napęd się chyba pod V bierze, opuszcza się taką rolkę na koło i on bierze napęd i osobno się podnosi jeszcze osobno tą zasuwę na wapno się podnosi i wtedy, ja chyba to tak robiłem, że napęd był cały czas włączony i dlatego ja takie wrażenie, że ten ciągnik to troszeczkę tak ciężko mu się rozpędzić, ale to chyba o to chodziło. A tutaj się zgubiłem i złe miejsce pojechaliśmy. Dobra, zdecydowanie złe miejsce, bo my lecimy do schroniska. Znaczy wiedziałem, że trzeba w lewo skręcić i się zagadałem po prostu. Dobra, mkniemy jednak do schroniska. I tak jak powiedziałem, no w tych nowych wersjach mapy mamy fajnie, że są te takie elementy, które można wybudować i życzyłbym sobie, żeby przy każdej jakiejś takiej większej aktualizacji tej mapy był na przykład taki jeden projekt sprowadzający się do tego, że nie wiem, można sobie kostkę na przykład na gospodarstwie położyć albo sklep wybudować, nie? Tak więc jeden taki projekt to by był fajny. Ej, bo tutaj chyba, tu jest handlarz zwierząt, tak? Dobra. Bo wjeżdżamy teraz na nową część tej mapy, tak więc tutaj trzeba już bacznie zwracać uwagę, gdzie, co, jak i dlaczego. Tu jest kompostownia po lewej stronie, a za kompostownią jest żwirownia, tam gdzie byliśmy po żwir. Tutaj po lewej stronie zaraz będzie moje pole, na którym dzisiaj zaczynaliśmy. I tutaj będzie siana kukurydza. Nie no, zobaczcie. Powiem wam, nie wiem, nawet mi się teraz te dźwięki podobają. W ogóle dźwięki mi się w tym ciągniku podobają. Ja nie wiem, na samym początku mówiłem, że jest zbyt O! Teraz chyba, że jest pod takim obciążeniem. No bo, tak jak powiedziałem, ja cały czas tutaj na tym. On miał włączony rozsiewacz i on był takim pod obciążeniem, dlatego jak na takich wysokich, pod takim obciążeniem, on zaczyna tak dziwnie hałasować ten ciągnik. Nie wiem, czy słyszeliście, jak pod tą górę wjeżdżałem. Nie wiem. No dobra. Teraz tak, bo cały czas szukam tego schroniska i znowu przyjechaliśmy. To schronisko jest tutaj. O, teraz ten dźwięk. Chociaż nie, no spoko. Może, wiecie co, jest coś takiego, jak jest jakiś nowy sprzęt, to tak za bardzo zwracacie uwagę na ten sprzęt. Przed chwilą tak chwaliłem, że bardzo lubię dźwięki tego. Jakie Zetorek wydaje, a teraz coś mówię na temat tego. No właśnie o to chodzi, że jak jest nowy jakiś sprzęt, to zwracamy uwagę na coś tam i to może być podobna sytuacja. Teraz tak, stąd chyba będziemy brali ten obornik, jeżeli się nie mylę. Tak, chyba stąd. Nie wiem, czy słyszeliście, tam jakieś koty chyba ogarniały. Tutaj tak, palety są jeszcze dodatkowo, no i właśnie. Te palety zostały zabrane i można słomy jeszcze ewentualnie sprzedawać. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało tutaj. No fajny jest taki... Fajnie, co naprawdę lubię na tej mapach, na Hofbergman, że no... Są takie ciekawe miejsca, nawet sklep jakiś, gdzie najczęściej na innych mapach to jest po prostu jakiś sklep i tyle, nie? A tutaj potrafi auto zrobić to w taki sposób, że raz, że nie zarobiłeś,
ale pojechałeś jakąś ciekawą lokalizację i tutaj najprawdopodobniej, jeżeli się nie mylę, to tutaj będzie, nie wiem, chyba obornik się generował za jakiś czas. Nie wiem, czy słyszycie, koło padliny już muchy się kręcą. Tak więc... Bo generalnie, jeżeli chodzi o padlinę, to nie wiem, czy pamiętacie, jak to było w 19 albo w 22 zrobione, no to tam naprawdę była jazda. Naprawdę pamiętam, jak te świnie trzeba było, jak one padły na przykład, trzeba było wywozić je. A to był hardcore, nie? Dopiero. Ale wiecie co, tutaj nie zdziwiłbym się, gdyby coś takiego też było również. Nie zdziwiłbym się, bo już mamy miejsce, gdzie można utylizować coś takiego. Tutaj odpady od rzeźnika, ale jakby na przykład nam świnia padła, to też można, albo jakieś inne zwierzę. Zobaczymy, co następne wersje przyniosą, nie? No tak jak powiedziałem, 1.2 teraz ogólnodostępną będzie w 12 chyba? Czyli jeszcze na pewno ten odcinek będzie przed premierą tej wersji 1.2 Hofbergman. I no zobaczymy, ale już oczywiście myślimy troszeczkę o następnej wersji, czyli teraz jest Summer Update i później będzie zimowy chyba, nie? Raz na pół roku powiedzmy, nie? W sumie to też fajnie, żeby nie było zbyt często tych aktualizacji, żebyśmy mogli sobie pograć, bo po prostu te aktualizacje powodują, że no trzeba przenosić albo save, albo zaczynać rozgrywkę od nowa, tak? Jeżeli macie cierpliwość i umiejętności, żeby przenieść save, no to dobra, to możecie to zrobić, ale jeżeli nie macie cierpliwości, no to najczęściej rozpoczynacie rozgrywkę od nowa. W sumie to nawet lepiej, żeby było rzadziej takie update'y i żeby były większe różnice między poszczególnymi wersjami, bo wtedy można by to traktować jako nową rozgrywkę. Teraz jest taka sytuacja, że tutaj jest drugie gospodarstwo i oczywiście możecie spróbować sobie coś takiego, żeby rozpocząć na Hofbergman rozgrywkę, ale może nie na tym startowym gospodarstwie, tylko na tym drugim, bo jest teraz drugie gospodarstwo. W sumie tam niedaleko tego gospodarstwa jeździliśmy właśnie w tej części, byliśmy przed chwilą i tam jest drugie gospodarstwo, dosyć takie kompaktowe, może nie aż takie duże jak te startowe, ale jeżeli ktoś lubi takie kompaktowe gospodarstwa, to nawet chyba fajniej. Powiem wam, że bardzo fajnie się kulturalnie jeździ tym Mercedesikiem. To jest właśnie też ten plus, że jeżeli nie macie... Ja na przykład preferuję taką rozgrywkę, że niekoniecznie muszę tam cisnąć, żeby on szybko jeździł, ten ciągnik, tylko czasami jeździ sobie powolutku. I tutaj zaraz chyba podczepimy go do paszowozu i polecimy karmić krowy najprawdopodobniej. Chociaż w sumie właściwie się zastanawiam, kto będzie siał. Najprawdopodobniej Zetorek będzie siał owies. To jeszcze dzisiaj będziemy mogli rozpocząć siew tego owsa. Nie, no spoko. To, o czym wcześniej powiedziałem, że on troszeczkę taki mułowaty, no to dlatego, że cały czas był wałek włączony teoretycznie w tym ciągniku i dlatego. Bo akurat tak jak powiedziałem, ten rozsiewacz do wapna jest bardzo taki charakterystyczny i on ma tą opcję, że napęd zbierzemy z koła i no i tyle. No i tak u mnie to wyszło. Dobra, w tym odcinku to chyba wszystko. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Mamy nowe pole, nowy ciągnik, który mi się podoba. I tak jak powiedziałem, kupiłem go dlatego, że jest bardzo tani. Będzie tutaj oborowym i w zimową porą będziemy pracowali w nim w lesie. O, nie wiem, czy słyszycie teraz te dźwięki. Nie, spoko są te dźwięki. Zobacz, włączmy jeszcze raz. Co sądzicie o tych dźwiękach? Moim zdaniem są spoko. No i to, o czym mówiłem, że jak jest wałek włączony, to zobaczcie, jakiego muła ma. Ale to w sumie jest spoko, nie? W sumie jest spoko. Wyłączymy wałek. No, akurat... No, jest bardziej dynamiczny akurat tutaj po błocie jeździ. Dobra, w tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę. I zapraszam na kolejny. O, tutaj utknęliśmy trochę. Pozdrawiam, Anton. Nie, no spoko jest.